Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału, wszystkich, którzy oglądają moje filmy, którzy komentują moje filmy. Z bardzo dużo komentarzy, łapek w górę, subskrypcji, ale i zachęcam dalej do subskrybowania. Kto nie chce przegapić kolejnych filmów, to niech włącza subskrypcję. Na dziś Wam pokażę, bo mnie pytacie, jak wygląda moja młodzież i też no nie jest to łatwe z tymi gołąbkami. Ostatnio niestety na oblocie połamały mi się gołąbki. Czasami zdarzają się takie wypadki. Nie wiem, co się stało. Też jakieś tutaj dużo tych ptaków różnych czy drapieżników zaatakowały, odgoniły. Gołębie poszły od domu, chyba zabrały się z jakąś grupą. Latało część koło domu, a taka pewna grupka, a potem za jakiś czas przyleciało z 15 nadgołębnik i już widziałem, że coś jest nie halo, bo jeden padł na nogi, czyli padł na klapę, nie wstawał, drugi kulał, a już widziałem, że coś jest nie halo. I jak się potem okazało, doleciały kolejne obtrzaskane. Potem wieczorem sprawdzałem jeszcze kolejne i na jednym oblocie 6 gołąbków się uszkodziło. Pokażę Wam je. Także no ciężko czasami to bywa. Może jakieś pokażę. Nie uciekać. Jak wyglądają tu pitbullki. Rodzeństwo jeszcze młodsze teraz jest. 3 lotki do zrzucenia. No, nerwusek. Tak. Ten na szczęście nie złamany, tylko się odarł pod spodem cały. Ten też odarty. Myślałem, że złamany, ale on tylko odarty, dlatego stoi na nodze. Widziałem, jeszcze musi być rudy. Na dachu widziałem 4. Mostkiem przydarł. I nogami. Ale się obronił. Ten nie ma połamane, tylko odarte. Się przypierdzielił. Czyli chyba cała jest. Czyli jeden tylko ze złamaną. Wyglądało jak padły, że 4 są połamane. 2 nakrapiane. Pstry i niebieski. Pytanie, czy się jakiś nie zabił. Co za wariaty. Kolejny. One wszystkie rano nie pojadły. Kolejny rozwalony mój lerchek. Chodź. Ile się trzeba nadenerwować przy tych gołębiach. Nie uciekajcie. Piórka lecą. To jest najmłodsze. Najmłodszy.
drugą lotkę zrzucają. O. Nie chcę ich straszyć trochę. Tu też ostatni lęk. 3, 6, 7, 8. Też druga lotka zrzucona. Samiczka chyba będzie. Są starsze. Chyba Sagan jest. 5 lotek. O. Pięć lotek. Patrzę, czy są jakieś piórojady. Dobra, idźcie, idziesz. Dobrze, nie będę was denerwował. Łapaniem. Chyba weszły. Pójdziemy zobaczyć. A tutaj w gołębniku lotowym starych gołębi poparowałem te moje lotniki stare. To co najfajniejsze z najfajniejszym właściwie. I mają już jajka poniesione. Tu samiczki siedzą. Tu samiczki siedzą na jajka. To są takie krzyżówki. Tu jest samiczka ruda, a samczyk to jest z linii Dakara. Fajnie mi leciał, bo i mi zewen zrobił i 500 i on fajnie leciał, jego brat. Brat był w zeszłym roku reprezentantem na wystawie okręgowej. Też fajnie leciał w tym roku. Sparowany z czerwoną werkamenką z linii Mustanga. Także parę tych moich najfajniejszych gołębi poparowałem razem. Te najlepsze lotniki, samczyki, samiczki, żeby były fajne, młode takie. Też jest fajny samczyk. Tutaj jest samiczka z pielesiaków, czołowo siadała. Także te najlepsze roczniaki, dwulatki, które robiły konkursy, robiły robotę. Po nich będą zostawione młode i specjalnie to parowałem, żeby najlepszy z najlepszym był sparowany, więc tak to tutaj wszystko wygląda. Tu ruda, ta ruda też fajnie leciała. Teraz była pierwsza u mnie. Gołąbki są nie ma ich tu dużo, no bo też dużo starych nie potrzebuję. Są po selekcji. Na drugim gołębniku są roczniaki, te które tam leciały. Z nich też tam ekipka zostanie na przyszły rok. A tutaj oczywiście po sezonie została zrobiona selekcja. Już tam miałem od dawna hodowców, którzy zaczynają. To co w pierwszej kolejności było, tak brzydko powiem, do pozbycia, to poszło do nich na początek. Oni to będą mieli na początek hodowli. Był warunek, żeby tego nie wypuszczali. Zaczynają tam, jeden chłopak zaczyna hodowlę, przyjechał, bo teraz nie ma też tych wysyłek, więc na szczęście przyjechał sobie osobiście, zabrał samce, samice, zaraz sobie poparuję.
Nie znaczy to, że te gołębie, które w lotach się nie sprawdziły, mają dobre pochodzenie. Nie wydają fajnego potomstwa. No ale cóż, u mnie w drużynie lotowej nie ma dla nich miejsca. Więc musiały sporo gołębi tutaj gołębnik opuścić. I została niewielka, znaczy niewielka, wystarczająca ilość. Niewielka to może przesada, ale jak się popatrzy, coś ich tu jest, no ale na to, co tu było, no to zostało ich niewiele. Na gołębniku rozpłodowym także tylko po tych takich najciekawszych parach są młode. Teraz na nowo gołębnik rozpłodowy jest parowany z lotniczkami, które idą do rozpłodu. Także ciągle się dzieje coś w hodowli. Tutaj córka 901, moja lotniczka, poszła do własnego brata. Czyli to będą takie imbredy do rozpłodu. Zostawię to tak. Ale tak jak mówię, potem mi to nie za bardzo pasuje. Bo to są dwoje dzieci 901. Dwoje dzieci 901. Ona super lotniczka. Podstawowa samica, co przeznaczyłem do rozpłodu. On jako młody też zrobił 1 i 2. Potem został wycofany do rozpłodu. Także taka parka się tu utworzyła. Taki jest porszak mały. Porsche. Po wnuczce Porsche. Ciekawe, czy to samiec będzie, czy taka samiczka. Pitbullek. Realnie w lot otwarty. Bo hodowca mnie powiadomił, że wypuści mojego gołąbka. I faktycznie spod Nysy wracał. No do południa, to tam któryś godzin popołudniowych go nie było. Musiał teraz na wieczór dolecieć, rano go puścił. No i widać, że doleciał. Muszę mu zadzwonić, że gołąbek doszedł. I w tym sezonie, powiem tak, sporo też było tych telefonów od hodowców, którzy te gołębie zgłaszali. Niestety w większości wypadków, powiem tak, ilość telefonów może była, ale większość gołąbków tych dobrych to docierała o własnych siłach z tych kontaktów. No pechowo nie zdarzyło się, że jakiś dobry gołąb gdzieś weszedł i został zgłoszony. No ale wracając do meritum, telefony na pewno przynoszą efekty, żeby odzyskiwać te gołębie. Jak ludzie mówią, że nikt nie dzwoni, to przynajmniej powiem też, że no w tym roku spotkałem się, że hodowcy dzwonili, powypuszczali tam Nysy, Racibórz. Niektóre loty były ciężkie, gołąbki nie doleciały, nie dały radę, po trasie powchodziły, powypuszczali. Nawet moi widzowie gdzieś tam moje gołąbki już pokazywałem z Gombina, z innych terenów, co mnie kojarzyli, z dwóch, trzech widzów do moje gołębie tam weszły. Chyba akurat roczne. Z takich lepszych gołębi to odzyskałem gołębia, który zawędrował do Czech dzięki mojemu koledze, który w tym pomógł bardzo, Mirkowi. Jestem mu bardzo wdzięczny za to. Tam pokazywałem, że samiczka jest chuda i też tej pani, która się opiekowała, też jestem wdzięczny. A jak pokazywałem, że samiczka jest chuda, to po prostu chciałem pokazać jej stan. To jest zrozumiałe, że nie hodowca, który tam akceptował gołębia, rzucił mu jakąś karmę, nie miał pojęcia, jak go doprowadzić do formy, tym bardziej, że ona już jest u mnie parę dni i naprawdę na razie do siebie nie dochodzi, więc była wykończona totalnie. Znaczy jest wesoła, ale na wadze tak łatwo nie przebiera, więc to wskazuje, jak mocno była wycieńczona, że po prostu gdzieś weszła, brakło jej sił do niehodowcy i powiem, może dzięki temu została odzyskana. Kilku niehodowców, czyli co się nie zajmują hodowlą gołębi, mają kury, nie mają nic, to te gołąbki powchodziły i takie osoby dzwonią, takie osoby opiekują się naszymi gołębiami i nie ma co ich olewać, bo potem nam się opinia też psuje, bo powiem tak, te gołębie, które odzyskałem dzięki temu, już niektóre wydałem w prezencie komuś. No, ktoś się tym opiekował, więc znaczy u mnie dla nich miejsca nie było, no ale trzeba odebrać swoje zguby. Ale żeby nie było tak, że po prostu dałem je w dobre ręce, kto tam bardziej je spożytkuje.
sobie wychowa, bo potrzebuje młode hodowle i tak dalej. Ale ja uważam, że nawet te słabe usze trzeba odebrać, bo robimy sobie opinię w środowisku i mówienie, że weź i jak to jedni mówią, bo go nie potrzebuje, bo nie wart, i jaką potem my mamy opinię, więc niestety wszystkie te swoje gołębie uważam trzeba poodbierać i zachować się odpowiedzialnie i trudno, żeby nie było dużych strat, to trzeba robić loty tak, żeby większości hodowcom te gołębie wracały, bo niestety takie czasy, że będziemy sobie psuć opinię, jeśli nasze gołębie będą gdzieś się tułać. No ale to pewnie dyskusja na inne rzeczy. W każdym razie te telefony przyniosły skutek, były skuteczne, że mają na nogach. Jak wspominam, że gołąb jest chudy i mimo na przykład nie doszedł do siebie, i to nie, żebym hejtował kogoś, czy nie jestem wdzięczny, że ktoś tam go wypuścił, tylko pokazuje, w jakim stanie dochodzi po prostu. Także tak jak mówię, z tych 3 jeden ciekawszy gołąb, co odzyskałem. Reszta dobrych gołębi tak naprawdę przyszła o własnych siłach. Taka prawda. Te gdzieś coś powchodziły albo zostały złapane. Niestety akurat nie miałem jakiegoś tam szczęścia, żeby sam odzyskać jakiegoś dobrego gołębia w ten sposób. Ja sam wypuściłem lotniczkę, potem mi hodowca oddzwonił, że jedna z lepszych jego lotniczek. Wiedziałem, że fajny gołąb, zresztą jak ze mną rozmawiał, dało się wyczuć, że jak to się śmieje, niby był obojętny, a mu zależało na gołębiu, a potem jak wyglądał gołąb, dzwoniłem potem, znaczy on zadzwonił, że gołąbek doszedł, no i że to był bardzo dobry lotnik z kompletem, zanim go wypuściłem. Także ja się staram zgłaszać te przybłędy, odbudowywać. Trzeba z tym uważać, żeby sobie choroby nie przynieść, mieć jakieś wolne, osobne miejsce, żeby go osobno karmić, żeby go do swoich gołębi nie dawać, bo to nie jest dobre. Ale trzeba się opiekować tymi obcymi gołębiami, według mnie. Pomagajmy sobie nawzajem, więc taki apel na koniec. Pomagajmy sobie i odbierajmy swoje gołębie, jeśli nam zostają zgłaszane. Ja poprosiłem, gdzie nie mogłem, tam kolega Mariusz Bołowicz mi pomógł w okolicach Jarosławia, gdzie tam weszedł mój gołąb do pary, do małżeństwa. Złapali go do kartonu, tam odebrał, zadzwoniłem, bo jest blisko. Powiedział, podjechał, zdzwonił się, podjechał, odebrał gołębia, doprowadził do stanu użytkowalności. Był gdzieś w Sosnowcu, w okolicy. Nie udało nam się spotkać. Akurat się jakoś rozjechaliśmy, ale wypuścił mi go, gołąbek sam przyszedł. Samiczka. Też niezbyt rewelacyjny lotnik jakiś, ale sam fakt, że trzeba od tego gołębia, uważam, od ludzi poodbierać, nie zostawiać ich na pastwę losu. Odpowiadamy za nie. Może słabo żeśmy przygotowali, nie dały rady. I nie ma co robić sobie, bo tak to robimy sobie wrogów wśród ludzi, a pracują na nasz wizerunek wszyscy. Każdy jeden z nas pracuje na ten wizerunek, jak nas inni będą postrzegać. Także taki mój apel. Pomagajmy sobie nawzajem, a jeśli ktoś nam pomaga, no to traktujmy tą pomoc poważnie i odpowiadajmy za te swoje gołębie. Dobry lot.